Dzień dobry bądź dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa na moim kanale Kryminalne Opowieści i dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu nowy format, który zamierzam wprowadzić cyklicznie. Program ten będzie pokazywał się na moim kanale raz w miesiącu. Będę w nim podsumowywał to, co wydarzyło się na świecie. Program będzie nazywał się Kryminalny Przegląd Miesiąca. Także jeszcze raz witam wszystkie słuchaczki, witam wszystkich słuchaczy i zapraszam na Kryminalny Przegląd Miesiąca, luty 2025, Polska, Europa i świat. Zapraszam na Kryminalny Przegląd Miesiąca, luty 2025, czyli zestawienie najważniejszych wydarzeń kryminalnych, które miały miejsce w minionym miesiącu. W dzisiejszym podsumowaniu przyjrzymy się sprawom z Polski, Europy oraz innych rejonów świata. Na zakończenie opowiem także o najnowszych odcinkach podcastu Kryminalne Opowieści, które pojawiły się w lutym, gdzie zagłębiamy się w najbardziej tajemnicze i mroczne historie. Polska. Luty 2025 przyniósł kilka istotnych wydarzeń kryminalnych na terenie naszego kraju. Zbrodnia w Białymstoku. 18 lutego 2025 roku w jednym z mieszkań na osiedlu Antoniuk znaleziono ciało 34-letniej kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że została brutalnie pobita, a następnie uduszona. W mieszkaniu znaleziono ślady walki oraz odciski palców jej byłego partnera, który był już wcześniej notowany za przemoc domową. Mężczyzna próbował uciec na Ukrainę, ale został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Policja bada, czy w sprawie mogły być zamieszane osoby trzecie. Seria włamań w Trójmieście. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie grasowała zorganizowana grupa przestępcza specjalizująca się we włamaniach do luksusowych apartamentów. Śledczy podejrzewają, że przestępcy mieli dostęp do systemów monitoringu i dokładnie planowali każde włamanie. Straty oszacowano na ponad 5 milionów złotych, a wśród skradzionych przedmiotów znalazły się dzieła sztuki oraz biżuteria. Policja aresztowała 4 podejrzanych. Wszyscy mieli powiązania z gangami działającymi na terenie Europy Wschodniej. Nowe fakty w sprawie zaginięcia biznesmena z Krakowa. 48-letni przedsiębiorca zniknął w grudniu 2024 roku w tajemniczych okolicznościach. 10 lutego w Wiśle odnaleziono zwłoki mężczyzny z obciążonymi nogami. Policja podejrzewa, że było to morderstwo na zlecenie. Według nieoficjalnych źródeł ofiara była zamieszana w nielegalne interesy i mogła narazić się grupom przestępczym. Sprawę bada prokuratora, a śledztwo może ujawnić szerszą siatkę powiązań mafijnych. Wydarzenia w Europie. Atak w Berlinie. 22 lutego w pobliżu miejsca pamięci ofiar Holokaustu doszło do brutalnego ataku nożownika. 19-letni uchodźca z Syrii zaatakował turystę z Wielkiej Brytanii, raniąc go w plecy i szyję. Policja zatrzymała sprawcę na miejscu zdarzenia. Niemieckie służby badają, czy atak miał charakter terrorystyczny, czy był wynikiem osobistych motywów napastnika. Tajemnicze zaginięcie w Sztokholmie. 16-letnia Emma H. zaginęła 8 lutego w drodze do szkoły. Ostatnie nagranie z kamer monitoringu pokazuje, jak dziewczynka rozmawia z nieznanym mężczyzną na przystanku autobusowym. Jej telefon został wyłączony kilka minut później. Policja podejrzewa, że sprawa może mieć związek z handlem ludźmi. Szwecja zmaga się z rosnącą liczbą przypadków porwań nastolatek przez międzynarodowe grupy przestępcze. Przestępcza ośmiornica w Hiszpanii. Hiszpańska Guardia Civil rozbiła siatkę narkotykową działającą na trasie Maroko-Gibraltar. Barcelona. W ramach operacji aresztowano 26 osób, w tym obywateli Hiszpanii, Maroka i Kolumbii. W jednym z magazynów w Barcelonie znaleziono ponad 3 tony kokainy. Fałszywa Madeleine McCann aresztowana. Julia Wandel, Polka, twierdząca, że jest zaginioną Madeleine McCann, została aresztowana w Bristolu. Policja zarzuca jej prześladowanie rodziców Madeleine i próbę wyłudzenia pieniędzy. Wiadomości ze świata. Seria brutalnych napadów w Nowym Jorku. W lutym w Nowym Jorku doszło do serii brutalnych napaści na osoby starsze w metrze. Śledztwo doprowadziło do zatrzymania 28-letniego bezdomnego, który dokonał co najmniej 5 ataków. Dziennikarz śledczy porwany w Meksyku. Meksykański reporter Miguel Ramos zniknął 14 lutego.
Po kilku dniach odnaleziono go brutalnie pobitego, co wskazuje na tortury. Ramos od lat ujawniał tajemnice karteli narkotykowych. Masakra w Nigerii. Uzbrojeni bandyci napadli na wioskę w stanie Kaduna, zabijając 34 osoby i paląc domy. Sprawcy najprawdopodobniej są częścią jednej z grup terrorystycznych działających na północy Nigerii. Cyberatak na banki w Japonii. Kilka japońskich banków padło ofiarą cyberataku, które spowodowało miliardowe straty. Śledczy podejrzewają, że atak został przeprowadzony przez grupę hakerów powiązanych z Koreą Północną. Aktualności z podcastu Kryminalne Opowieści. W lutym na naszym podcaście opublikowaliśmy kilka fascynujących odcinków. Między innymi Zaginiona w Himalajach, historia podróżniczki, która wyruszyła w samotną wyprawę i nigdy nie wróciła. Ostatnie ślady wskazują, że mogła zostać uprowadzona. Morderstwo w Amsel, dramatyczna sprawa brutalnego zabójstwa, które przez lata budziło wiele wątpliwości, a zostało popełnione przez uciekiniera z Finlandii. Zbrodnia w Ulvilla, tajemnicza sprawa z Finlandii, której ślady wskazywały na rytualne morderstwo, do tej pory budzi wiele pytań. Oraz kolekcjoner lalek, historia psychopaty, który zamieniał swoje ofiary w przerażające eksponaty. Jest to historia rodem z Rosji. Zapraszam do słuchania i komentowania. Chciałbym również na koniec tego programu oczywiście poprosić wszystkich o komentarze, o opinie, czy taka forma Wam się podoba, czy coś byście zmienili, czy coś byście chcieli, żebym dodał. Również chciałem dzisiaj podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał, którzy komentują, którzy zostawiają łapki w górę, tych, którzy zasubskrybowali mój kanał oraz również tym słuchaczom, którzy tego nie zrobili, ale wiem, że słuchają i bardzo mocno oczywiście namawiam do tego, żeby mnie wspierać właśnie poprzez subskrypcje, komentarze, lajkowanie, ustawianie powiadomień. To wszystko powoduje, że mogę dalej się rozwijać oczywiście i mogę tworzyć te programy dla Was. Chcę, żebyście mieli taką samą radość ze słuchania, jak ja mam z tworzenia. Także jeszcze raz dziękuję za wszystko, co dla mnie robicie i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków na moim kanale. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego wieczoru bądź miłego weekendu. Nie wiem, kiedy to puszczę, dlatego w taki sposób się do Was zwracam. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.